Siemanko, siemanko. 7 rano, miejscowość Shiraz. Jesteśmy na dworcu właśnie. Przyjechaliśmy tu przed chwilą. No i powiem wam, że tyle ludzi, ile tu śpi na dworcu, to było po prostu szok. No wszystko zawalone ludźmi. W meczecie to w ogóle spali jeden na drugim praktycznie. Niektórzy to przy niektórych stópkach ciekawie mieli. Idziemy właśnie do hotelu. Mamy jakieś 20 minut, no 25. Ja się przedziałem, bo jak jest bardzo wcześnie i mamy w ogóle nadzieję, że będzie otwarty. Oby. Rozpoczynamy 3 ostatnie nasze dni w Iranie. Pan taksówkarz za wszelką cenę chciał nas podwieźć pod sam hotel, no ale się nie dało, no bo końcówka już... O, jest to auto, czy jednak się dało? Oj, nawalił. Mógł dał radę, dałby radę. Nie, ale był bardzo miły. No i tu jest hotel, w którym się zatrzymujemy. Rad Boutique Hotel. Nasze pierwsze śniadanko tutaj. Fajne miejsce, naprawdę. Tutaj pokoje są. Tutaj taka restauracja. Później wam pokażę jeszcze troszkę więcej. Powiem wam, że lokalizację hotelu mamy tak mistrzowską po prostu. No. Jesteśmy w okolicy wszystkich atrakcji, jakie chyba tutaj są. Znaczy może nie wszystkich, ale większości. Głównych, tak. Większości głównych atrakcji tego miasta. Do różowego meczetu mamy jakieś 2 minuty. No, później dalej jakieś 5 minut, później 10. Wszystko jest tak totalnie blisko, że od razu wam polecam ten hotel. Bo nie dość, że jest fajny, też później wam pokażę, jak jest spokój. Jedzonko dobre, lokalizacja jest. Dzisiaj było nareszcie coś innego niż codziennie. Po prostu, jak to się mówi, jakby Jezusa posłał stópką po podniebieniu. Ja od miesiąca jadłem praktycznie codziennie to samo na śniadanie. Także dzisiaj jak zjadłem sobie taką bułeczkę z boczkiem, z salami, z jajkiem. O, ale to było dobre. Ja już przestałam jeść śniadania. No. Teraz misja, idziemy zamienić pieniądze. Chwilę pozwiedzamy, później siesta, bo będzie za gorąco. To się prześpimy, bo noc była nieprzespana za bardzo. No znaczy ja spałem w sumie, ale też słabo. No a później druga tura zwiedzania, dokładnie tak. A później mamy w hotelu zespół na żywo do 22. Także bez wyboru, zostaliśmy, musimy słuchać. Zobaczymy, jak będzie szło. No i nie przypadkiem to jesteśmy akurat, mieliśmy w ogóle nie iść na ten bazar. A mówię, chodź, ale przetniemy sobie. I cyk, znalazłem spodnie, jakie potrzebuję. Mamy misję, musimy znaleźć niebieskie... O, talerzyk dla twojej mamy. Będziemy myć talerzyk sobie, a mojej mamie filiżankę. A. Hello, thank you. Nie ma tu takich niebieskich, no. Ciekawe, czy to nie tylko w tamtym rejonie było. Nie, no muszę być. Zobaczymy, to są jeszcze pamiątki jakieś. Ten bazar jest very big. Very big. Jakbyście wczoraj słyszeli, jakiego mieliśmy fajnego taksówkarza. Tak naprawdę próbował być naszym przewodnikiem, ale tak próbował, tak nie mówił po angielsku, ale naprawdę próbował z całych sił i to było tak zabawnie pozytywne, że to teraz sobie z Alą cały czas powtarzamy. Pokazuje szpital, mówi tak, hospital, very big, very big. Helikopter. Ale to naprawdę było tak pozytywne, taki fajny chłop, bardzo chciał i to szanuję. No nie były pomalowane. I żeby to absolutnie nie zabrzmiało, żebyśmy się śmiali, bo to było tak pozytywne, to było takie fajne, że to teraz sobie go wspominamy. Ja naprawdę uważam, że to są jedni z najmniejszych ludzi w ogóle, jakich kiedykolwiek spotkałam. Bardzo, ale dużo osób o tym mi mówiło właśnie na przykład, że przyjedziemy do Iranu, to zobaczymy jak będzie, że będziemy... Dzisiaj taksówkarz pojechał źle. Ja patrzę, no dobra, wystarczy, że przyjedziemy jakieś 3 minuty z buta, żeby przetniemy i jesteśmy. Mówimy, że dobra, wysiadamy tutaj. On mówi, nie. Jedziemy pod hotel, a miał zapłacone 2 zł za przejazd. Pół dolara. Pół dolara. Tak samo wczoraj na tej wycieczce, co byliśmy. No mówimy, dobra, że już możemy wracać, możemy już kończyć, pójdziemy sobie coś zjeść, a oni nie, absolutnie, oni muszą nam jeszcze pokazać, bo jak my mieliśmy zapłacone, to oni absolutnie nie mogą wcześniej skończyć. Sami byli swoimi szefami, tak. Więc jakby od nich. I pojechaliśmy na pyszną kolację, taką typową stamtąd, później ten sport zobaczyć, narodowy. Uważam, że super. I to było świetne. No, bardzo, naprawdę.
Jak ktoś z was był w Iranie, oglądacie ten odcinek, napiszcie komentarz właśnie, dajcie znać, jakie wasze odczucia były z tego kraju, bo dużo ludzi sobie go bardzo źle wyobraża. Ja już to zauważyłem w komentarzach, bo już pierwszy odcinek był na kanale i ja to zauważyłem, że wiele osób bardzo źle odbiera ten kraj, nie będąc tutaj, nie wiedząc, co tu są ludzie, tylko to, przez to widzą w internecie, w telewizji. Także jak byliście, piszcie komentarze. Ala, patrz, jakiś sprzęcior na bimberek, cyk, a ty z Podlasia, dziewczyna. Shiraz, akurat zasłaniają. Jesteśmy w miejscu teraz gdzieś, no do nich, we change already, gdzie wymieniają pieniądze. Wszyscy tu dookoła zajmują się wymianą pieniędzy. Patrzcie, wszyscy tam. Wszyscy totalnie wymieniają pieniądze. Ze 100 osób tu chyba stoi, jeden koło drugiego i każdy zamienia. My wychodziliśmy z kantora, bo wiadomo, do kantora najbezpieczniej iść. To wychodziliśmy z kantora, a i tak nas zaczepiło was 10, żeby wymienić. No, aha, najlepsze jest to, że w kantorze jeszcze macie lepszy kurs niż oni dają. Gdzie normalnie na ulicy powinno być niby lepiej. Bezsens totalny. Portki kupione, idziemy się przespać na chwilę, a później zwiedzamy. Dostaliśmy welcome drinka z ogórków. Wow, thank you so much. Na zdrówko. Patrzcie, jaki mamy pokoik elegancki. Owoce czekają, woda czeka, o, kolejny jakiś drink. Chłopak, okej. Okej, thank you. Muszę nam pokazać, jak otworzyć drzwi. Wszystko posprzątane. Łazieneczka z hydromasażem. Ala gołe baby. O. Fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. I dobra, wbijamy do pierwszego miejsca, które mamy praktycznie też pod samym naszym hotelem. Czyli Narandjestan Museum. Wiecie, czasem jest ciężko tutaj wymówić niektóre nazwy. Narandjestan. No, chyba dobrze powiedziałem. No, trochę późno. To ma urok swój właśnie. Zobaczymy. No. To była najkrótsza wizyta ever. Tak, ale to tylko dlatego, że jak to zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy, że lepiej przyjść tutaj w dzień, w pełnym słońcu, bo będzie to wszystko dużo lepiej wyglądało. Piękne miejsce, naprawdę. No, naprawdę piękne, dlatego nie chcemy sobie go zepsuć tym, że jesteśmy tutaj za późno. A mamy w Shiraz w sumie 3 dni, także spokojnie będzie na to okazja. Tak. Jutro jedziemy w ogóle do Persepolis? Tak, ale to będzie na pewno w innym odcinku. W zasadzie chyba największa atrakcja Iranu. No, ale coś pięknego. Wiele osób pisało, że to jest miejsce, którego nie można ominąć, jak się w Iranie. Bo jest tak niesamowite i właśnie sobie organizujemy przewodnika, żeby jechać tam z przewodnikiem, żeby po prostu, wiecie, w takim miejscu jak się jest, dobrze mieć przewodnika, żeby opowiedział, o co w tym wszystkim dobrze chodzi, a nie, że tylko sobie chodzicie i oglądacie. Wyczytałam na jakimś blogu ludzi, którzy tutaj mieszkają, że warto też się zastanowić nad takim rozwiązaniem, żeby dojechać taksówką do Persepolis, tam wziąć lokalnego przewodnika i po prostu niech ta taksówka zaczeka chwilę i wtedy z nią wrócicie, żeby nie brać stąd przewodnika, bo po pierwsze jest dużo droższe. Dziewczynka Wybiła cię z rytmu chyba, co? A, że jest dużo droższe i przewodnicy na miejscu też bardziej rolniczy wiedzą. No, ale zobaczymy, mamy z polecenia przewodnika, także myślę, że będzie dobry. Ale on swojego kolegę daje. Także spoko. Z polecenia to wiecie zupełnie inaczej. Bo dużo taksówkarzy tutaj proponuje, że was zawiezie tam i tak dalej. To takie wiecie, z taksówkarzem. My już raz jechaliśmy z jednym taksówkarzem. Znaczy, nie był taksówkarz, tylko kierowca i widzieliście, co było. Bieg przed nami, jak nie wiadomo. Ale można by było jechać z taksówkarzem, po prostu wziąć lokalnego przewodnika już tam na miejscu. No tak, no. Ewentualnie, jeżeli okaże się, zobaczymy. że chłopak nie może... Tak, jeśli to nie wypali, to pewnie tak zrobimy. Jutrzejszy dzień tam spędzamy po prostu. Właśnie uciekamy, bo zaraz będzie tak lało, że szok.
Już tam idzie straszna ulewa, tak nam się wydaje. To wam pokażę teraz, jak to świeci, jak to ładnie wygląda. Tutaj te hotele mają taki klimat po prostu. Tutaj pięknie. Ale jeszcze nie świeci tak super, także jeszcze później i nasz pokój VIP. Dobrą mam matę do ćwiczeń, co? Właśnie ćwiczymy, oglądamy odcinek, nie odpuszczamy. Trzeba trenować. Średnio w tym miesiącu kroków mamy 12 000 ponad. Do tego treningi 30-40 minut dziennie i można trzymać formę. Także jest petarda. A po treningu oczywiście białko wojownika. To jest kolacja u nas w hotelu. Nieźle. Myślałem, że będzie dużo mniejsze, a to jest naprawdę spora porcja. Dodatkowo dzisiaj jest muzyka na żywo. Akurat teraz przestali, ale ogólnie jest. Siemanko! Pozdrawiamy z pięknego miasta Shiraz. To, co jest w tym mieście, to zobaczycie. Właśnie, czy zobaczycie, czy już widzieliście. Nie wiem, jak ułożę te odcinki. Albo widzieliście, albo zobaczycie. Mniejsza z tym. Jedziemy właśnie do pięknego Persepolis i Necropolis. Dwa miejsca, które są po prostu must see, jak jesteście w Iranie, które trzeba zobaczyć. No po prostu kawał historii, no i coś pięknego. Także dzisiaj to zobaczycie. Będziemy mieć fajnego przewodnika, który nam poopowiada, także tak. dowiemy się dużo. Miejmy nadzieję, że nie będzie taki jak ten, którego mieliśmy wcześniej z Teheranu. Nie, no ten jest polecony. Ale ten jest z polecenia, także na pewno jest dobry. Wie, że robimy vlogi, także tak. myślę, że... A jeszcze najlepsze jest to, że on wczoraj pisze: nie ma problemu, jedziemy na wycieczkę, 12 godzin będzie trwała. Mówimy, 12 godzin? Przecież my tam mamy godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą. No. Co on tam chce 10 godzin robić? No szalały, bo... I powiedzieliśmy mu tak, że mamy maks 5 godzin. Bo to już później się człowiek nudzi, nie da rady słuchać, no 10 godzin no słuchaj i kolejna rzecz, że będzie z 35 stopni, no i umówmy się, no 10 godzin na takim słońcu stać, no bez przesady, no. No, a i właśnie do niego jedziemy, czeka na nas już samochodem na głównej drodze i zaczynamy ten piękny dzień. Jest już z nami Moji i powiedziałem mu, że dobra, zaczynamy nagrywać, no tak, dobra, to poczekajcie, umyję szybko szybę, bo jest brudna, a żeby ładnie wyglądała, no i myję teraz szybę, no. Powiedział, że musi być ładnie, także będzie... To już pokazuje, że się bardzo stara, bardzo to doceniamy. Tak, dobry start, bardzo dobry. Oczywiście wiecie, dla nas to żaden problem, jakby tam trochę szyba była brudna. No wiadomo, to jest normalne. Normalna sprawa, ale on chce dobrze. Ja w ogóle wczoraj wszystkie rzeczy oddałem do prania, żeby mieć czyściutkie teraz właśnie jak lecę do Kuwejtu, do Bahrajnu. I jestem w sportowej koszulce, bo innej już nie miałem. Dżinsy mi dali rano, ale jeszcze mokre trochę. Ale luzik, zaraz wysnę, jest tak gorąco, że zaraz wysnę. Okay, what's the plan for today? Yes, now from the hotel we drive about 1 hour to get to Persepolis. Our visit in Persepolis is about 2 hours, less or more. And after that, with 10 minutes driving, we go to Necropolis to see the royal tombs of Achaemenid kings. Then after that, we get back to Shiraz. Oh, perfect. On the way in the city, before leaving Shiraz city, I do something extra for you. We stop at the Quran Gate, the gate of Shiraz, the famous gate of Shiraz, and I will tell you the story of that gate, so we see it. Thank you so much. Welcome. It's a good plan. Masz jaki piękny pub. A tutaj jest brama Shiraz. But later we coming here. Yeah, on the way back we can stop here. Okay. Make videos. Okay, perfect. Pierwszą tą bramę budowali 700 lat temu, ale to jest rekonstrukcja, która ma 90 lat. Właśnie zapytałem też przewodnika, które miejsce w Iranie jest takie najbardziej popularne wśród turystów, że po prostu no, wszyscy przyjeżdżają. Czy na przykład miasto, gdzie mi się na przykład bardzo podobało, czy Shiraz. No to powiedział, że Shiraz i właśnie, że wszyscy jadą do Persepolis. Persepolis to jest miejsce, które jest najbardziej popularne wśród wszystkich turystów, my no właśnie jedziemy. A dlaczego? To zobaczycie wszystko i dowiecie się. Także oglądajcie tego vloga, bo
550 BC, the Achaemenid Empire, Persian Empire, was built by Cyrus the Great. The capital of Cyrus the Great was Pasargad, 70 kilometers far from here. After some time, the next king after Cyrus the Great, the next king was Cambyses, his son, and after Cambyses, the next king was Darius the Great. Darius moved the capital from Pasargad to Persepolis. Actually, he started to build Persepolis here in this area. Achaemenid Empire, which was started from 550 BC to 330 BC, was the most important period of our history before Islam. I can say the golden history of Persia or Iran is Achaemenid time. Well, Persepolis was made in that time, started by Darius and continued after him by his son Xerxes, and after Xerxes the next king Artaxerxes, Darius II and other kings. From the beginning of making Persepolis until the end of Persepolis, it took about 200 years. Actually, in all this time, in all these 200 years, Persepolis was under construction to be bigger and bigger, and more palaces were adding to Persepolis. We have 2 weeks of celebration, 2 weeks of holidays in Nowruz time every year. If you come here, in that time in Nowruz vacation, here is full of Iranian travelers because it's 2 weeks vacation, holidays, and they come. And there's in all Iran, yeah? Most of them Iranians, yes. And they start when? 21st of March for 2 weeks. For example, university and schools are free for 2 weeks. The offices for 1 week. The main celebration. Żebyście wiedzieli, chodzi o to, że po prostu oni tutaj świętują Nowy Rok właśnie w pierwszy dzień wiosny, jak to w kalendarzu perskim było, tak? W kalendarzu perskim. I mają 2 tygodnie wolnego. I powiem wam tyle. Ja nie wiem, jakby było, jak ja bym celebrował Nowy Rok 2 tygodnie. Mogłoby być różnie, co nie? Co nie, ale? Tak, ale powiedz, ile bilet kosztował? No, za bilet zapłaciliśmy 1 000 000, czyli po $2. Well, in Nowruz celebration, there was a very big celebration here by the original time of Achaemenids, which was Nowruz celebration. In that time, Persian Empire was a big empire, consisted of more than 28 different countries. And in that day, some representatives, some delegations from different states, they came here to show their loyalty to the central empire, to the king. They pass through this way, climb up from these staircases to meet the king and give some souvenirs from their locality to the king. You can see the height of these steps is very, very short, almost 10 centimeters, very short steps. Because in that special celebration, people were wearing long dresses, long and fine garments. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Silk Road was passing through Iran, central Iran, but that exactly Tak płynęliśmy wzdłuż Nilu, właśnie od miejsca do miejsca i tam były tak piękne miejsca. Jest wszystko starożytne. Nie wiem, czy dalej w ogóle organizują takie wycieczki, ale wtedy to było coś niesamowitego. Mieliśmy przewodnika, który sprzedawał egipską czekoladkę. Teraz właśnie zakładamy tutaj takie okulary, gdzie możemy zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało naprawdę. Fajnie? Ej, chodź spróbujemy to nagrać telefonem, może się uda. Ale te okulary są mocne. Ale to wyglądało kiedyś. Tutaj te 2 posągi, to było wejście, to były 2 wielkie byki. Some information about this place. This gate is called All Nations Gate because people from different nations pass through this gate to get inside of this palace to meet the king. 2 big lamasons with the body of bull and the head of the bulls here. If you take a look on the top part, you can see 3 inscriptions in cuneiform, the same alphabet you saw there. In cuneiform, but 3 different languages. 1, 2, 3. This person, he is one of the shareholders of Titanic ship.
sometime in his life he was here in Persepolis and he wrote his name here. In the journey of Titanic he was in the ship and unfortunately he died. He sank with the ship. A coś chciałeś opowiedzieć? Słuchajcie, ja wam powiem tak z perspektywy archeologa, bo ogólnie archeologia jako dziedzina została może powiedzieć popularyzowana dopiero w XIX wieku. Słuchajcie, kiedyś w ogóle nie mieli świadomości tego, że oni po prostu niszczą zabytki. Mogli sobie tu przyjechać i sobie wyryć, wiecie, swoje imię i datę. No teraz to jest w ogóle nie do pomyślenia, jest wszystko zabezpieczone i teraz to w ogóle jest, jak to się mówi, jak to się mówi? No, przestępstwem, o właśnie, o to chodziło. Więc no, teraz w ogóle takie coś nie mogłoby mieć miejsca, ale kiedyś, no tak jak widzicie, nie? Przyjechali, podpisali się. Szok. Słuchajcie, bardzo ważne jest, żeby powiedzieć o tym w ogóle, co tutaj się działo. To miejsce, to było miejsce, gdzie znajdował się król i jego po prostu taka najbliższa świta, powiedzmy. Tu się znajdowały pałace, ale tutaj nie każdy mógł przyjść. Mieszkańcy miasta mieszkali za górą. Nie wiem, czy chcę się pokazać. Tutaj za górą. I tylko specjalne delegacje mogły przychodzić, mogły się tutaj pojawiać. Nie każdy mógł tutaj przyjść oczywiście. Okay. Two big lamasos here we can see in the two sides. The body of the lamaso is bull body, the wing of eagle, the tail of lion and the face of human, which is King Xerxes. When Alexander attacked Persepolis and conquered Persepolis, he ruined Persepolis, and from that time here was abandoned and left over. About 1,000 years later, Arabs invaded Iran and they conquered this place. They see the ruins of the palaces and this huge structure. They thought maybe it was an idol. You know, Arabs and Muslims, they don't like idols. Yeah. And they said nobody should worship idols and these idols should be destroyed. They didn't know, they couldn't understand that this is just decoration, not something for worship. Yeah. But they thought if it is an idol, they should destroy it. They started to destroy it from the feet, to crash it. But when they saw it's a very, very difficult job even to destroy it, just they ruined their faces, they crashed their faces and they went away. Nie. To ja szybciutko jeszcze tylko tak wytłumaczę w dużym skrócie, o co chodzi. Bo jak wiecie, muzułmanie nie mogą wyznawać żadnych jakby u nich bóstwo nie ma żadnej twarzy. Nigdzie nie ma wizerunku jakby człowieka Boga. I oni nie rozumieli tego, jakby tutaj najechali te tereny, nie rozumieli tego, że to jest tylko dekoracja. Nie chcieli pozwolić na to, żeby właśnie to był jakiś, wiecie, jakiś byt wyższy z twarzą człowieka. Zaczęli to niszczyć od stóp, no ale nie dali rady, bo była za dużo pracy, więc zniszczyli tylko twarz, co jest popularne, co też w Syrii widzieliśmy. Pamiętasz te ikony, co niszczyli twarze? Tak, no. Typowo tylko twarze były tam poniszczone. Słuchajcie, przez wiele lat Persepolis po prostu było takim nieużywanym, w ogóle to też jest ciekawe, bo mówiliśmy Wam o tym w Rzymie, że bardzo często stare budowle, jak jeszcze nie mieli świadomości, że to są zabytki, po prostu wykorzystywano w taki sposób, że zabierano surowiec, czyli kamienie na przykład i budowano nowe. Tu akurat to się nie wydarzyło. Więc co tu się wydarzyło? Z tej góry piasek przez wiele lat po prostu, wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, spływał, spadał, zsuwał się, zwiewało piasek, że całe to, co tutaj widzicie, było przykryte piaskiem. I 95 lat temu archeolodzy przyjechali tutaj na wykopaliska i zaczęli odkrywać to, co tutaj widzicie. I dzięki temu, że to było przykryte piaskiem, nie było narażone na działanie słońca i nie wyblakło. I jeszcze w niektórych miejscach można było zaobserwować kolor, bo oczywiście to wszystko było kiedyś kolorowane, później wyblakło z czasem i dlatego tutaj możecie widzieć zakrycie dachu, żeby po prostu chronić to przed działaniem słońca. Mega ciekawe, naprawdę. Tak w skrócie tylko, po mojemu. Patrz, czekajcie, kamerka. Tutaj wszystko przedstawia ludzi, którzy przygotowywali się właśnie do nadejścia nowego roku, do tej imprezki dwutygodniowej. No i pomyślcie sobie, no 2 tygodnie to się trzeba trochę przygotować, jakby nie patrzeć. I tutaj jest właśnie, jak oni wszystko niosą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A dalej już wytłumaczy przewodnik. To tak na męski taki, to chciałem tego powiedzieć. No, a na samym końcu widzicie tutaj postacie przedstawiające armię. Właśnie przewodnik nam powiedział, że zawsze było tak, że musiało być 10 000 osób w armii. 10 000 facetów w armii mocnej. Jeśli ktoś odszedł, od razu musiał być zastąpiony nową osobą. Było 10 koła i tak miało zostać.
Słuchajcie, jak jest dobry przewodnik, to aż chce się zwiedzać. Naprawdę, No. tak ciekawie opowiada, że ja zaczynam żałować, że wzięliśmy krótszą wycieczkę. A kogo Cię przypomina? Co? Kogo Ci przypomina Kto? nasz przewodnik? A, Indiana Jonesa. A jak? Tutaj wchodzimy do głównego pałacu. Były takie 72 kolumny. Właśnie jakie to było ogromne tutaj. Miał rozmach ten król, to był No. pałac, w którym przyjmował delegacje i audiencje, O. a mieszkał jeszcze w tamtym, a tam było poczekalnia. To jest, żebyście w ogóle wiedzieli, jak to wygląda, to przypomnijcie sobie ten, w sensie jak duże to jest ten filmik, który nagrywaliśmy na zewnątrz, jeszcze jak była ta makieta. No. To jest po prostu tak ogromne. A powiedz właśnie, dlaczego to zostało spalone, bo to jest też ciekawe. To jest bardzo ciekawe, dlatego że jak Aleksander zajął tutaj to miejsce, in which palace he was partying, the Alexander? Over there. There. Later we go. We make a route and go there. Okay. Behind this No, place. w każdym razie świętowali zwycięstwo i dziewczyna, można powiedzieć, dziewczyna, z którą się spotykał Aleksander, w momencie, kiedy był już pijany, podpowiedziała mu, żeby spalił to miasto. Trochę w takim, wiecie, taki symbol zwycięstwa nad Persją, nad tym, że zajęli to miasto. No i pijany Aleksander to uczynił i w momencie, kiedy spalił całe to miasto, ono już nigdy nie zostało odbudowane. A ja wam powiem teraz, jak to było. Było tak. Spalisz ten pałac? Co? Ja nie spalę? I spalił. Wiecie, czasem trzeba troszkę żarciku dołożyć. No ale kawał historii, naprawdę niesamowite miejsce. Jak sobie możecie wyobrazić na przykład Koloseum, to Ala mówiła, że to miejsce tutaj jest jeszcze 500 lat starsze niż Koloseum na przykład w Rzymie, które jest. A jak pojedziemy do tego drugiego miejsca, do tego Necropolis, ale zobaczycie piękne rzeczy, piękne budowle. Widzicie, właśnie dlatego zawsze mówię, że w takie miejsca trzeba przyjeżdżać z przewodnikiem, żeby wam opowiadał wszystko, co i jak. Bo tak to popatrzcie, zobaczycie taki obrazek i nawet nie macie pojęcia, co to jest. A to ma znaczenie właśnie. Ale że ten- z dobrym przewodnikiem. Z dobrym, To no jest przede wszystkim z kluczowe, dobrym. Więc Tak, polecamy tak. naszego bardzo. Well, this palace is Treasury Palace. Persepolis was said to be the richest city under the sun in his original time. Wow. And when Alexander conquered Persepolis, he took gold and silver from here. To imagine how much gold and silver he took from this palace, he brought 3,000 camel and horse. 3,000 camel and horse just for carrying gold and silver from here. And they did it. But that treasury, when it get out of the borders of Persia, they distributed it between themselves. I mean the soldiers and the officers, they took it, they robbed it actually. So each part of that treasury go to some place. Okay. And something interesting is that you can see the base of the columns, all of them are remaining. But what happened to columns? You know, the only palace that the material of the columns were made of wood was here. So in the firing of Alexander, the columns burned. The bases were stone, but the columns were made of wood and they burned. Teraz zapytałem przewodnika, ile taki wielbłąd może unieść. To mówi, że wielbłąd może do 300 kg, koń mniej więcej około 100. Pomyślcie, jaka to musiała być skala tego majątku. Teraz szło właśnie 2 turystów z Iranu i nasz przewodnik mówi, udowodnię wam to, że nie żartowałem z tym, że ludzie nie wiedzą, który dzisiaj jest według waszego kalendarza. I zapytał właśnie Szwada Kapara, zapytał ich, przepraszam, którego dzisiaj mamy dokładnie? I oni tak na siebie mówią, no nie wiem. Sprawdzili dopiero i powiedzieli, jaka jest data. Powiem wam, że dla Ali, jak ona studiowała archeologię, to pewnie najciekawszy dzień całej podróży. Tutaj jest w swoim żywiole. Nie no, przewodnika naprawdę mamy świetnego. Teraz właśnie powiedział Ali, że idziemy w kolejne miejsce, idziemy teraz do Necropolis.
Ale powiedział tak, to jest takie bardzo skrócone zwiedzanie, bo on by mógł opowiadać i opowiadać, bo to jest tyle rzeczy do powiedzenia, ale ja powiedziałem, dla nas to jest idealnie, bo on nam mówi szczegóły, mówi to, co powinniśmy usłyszeć, a nie zanudza. I to jest najważniejsze. Bo wcześniej nam powiedział, że ta wycieczka potrwa 12 godzin. I ja mówię, o Jezus, co on będzie gadał te 12 godzin? A tak to jest elegancko, na temat, szczegółowo. Dowiedzieliśmy się to, co się mieliśmy dowiedzieć i jedziemy dalej. Dobra, jedziemy dalej. Teraz jedziemy do Necropolis. Mamy tam 10 minut drogi. No już przed nami to widać. Ale niesamowite. Dobra, zaraz zaczynamy zwiedzanie. Znaczy zwiedzanie, w sumie tu tylko to możemy zobaczyć, ale musimy stanąć w miejscu, gdzie nie wieje. Niesamowite miejsce. Zaraz nasz przewodnik trochę więcej poopowiada, ale żebyście mogli zrozumieć, w jaki sposób w ogóle budowano, w zasadzie jak to powiedzieć, rzeźbiono w tej skale i jak to w ogóle... No. Jak to w ogóle się odbywało, więc budowano takie drewniane rusztowanie, które na ten czas rzeźbienia i wkładania ciała po prostu funkcjonowało, a po tym wszystkim, jak już ciało się znalazło w środku, wszystkie dary i tak dalej, to po prostu demontowano to rusztowanie. Żebyście wiedzieli, to są grobowce. Tak. Jeśli trochę wcześniej wiało, i nawet może jeśli dalej wieje, wybaczcie, ale tutaj będziemy w takim punkcie, że po prostu wiatr jest tak mocny, teraz tu się trochę schowałem za górką i tak dalej wieje. No, także sorry, no nic nie poradzę, mamy mikrofony, ale to wiatr i tak jest za mocny na to. No i wracamy już z powrotem do Shiraz. Bardzo, bardzo pozytywnie, jesteśmy zadowoleni, przewodnik zrobił dobrą robotę, śmiało możemy polecić. Tak, a ten przewodnik to nie tylko chyba To robi po całej po całym Iranie Także- ogólnie wycieczki. Także no, możemy naprawdę polecić. No, my go dostaliśmy z polecenia też, takiego chłopaka, który ma na Instagramie Mr. Persepolis. Jednak lepiej z polecenia, no nie? No, możecie go spokojnie znaleźć, bo wiecie, dużo osób też mówiło, weźcie sobie taksówkę, jedźcie po prostu na miejscu, znajdziecie przewodników, ale to nigdy nie wiadomo, kogo znajdziecie tak No naprawdę. właśnie, można znaleźć supera, można znaleźć tak jak my mieliśmy. Ogólnie bardzo nam się podobało. Teraz na powrocie jedziemy jeszcze właśnie na tą Gate of Shiraz, żeby opowiedział też fajne, dlaczego to tam w ogóle jest. Ale te grobowce tutaj zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, bo to wygląda niesamowicie. No i na sam koniec, jak już dojechaliśmy praktycznie do Shiraz, przejechaliśmy pod tą bramę Gate of Shiraz. Dobra, wcześniej to się nazywało Koran Gate. Na górze był Koran i każdy, kto tędy wjeżdżał, wyjeżdżał, oni uważali, że był pobłogosławiony przez Koran. Jak wjeżdżał do miasta, że wiecie, błogosławieństwo dlatego, że przyjechał tutaj, a jak wyjeżdżał, to błogosławieństwo na wyjazd właśnie z Shiraz. Teraz już tutaj nie ma drogi, bo przenieśli ją, bo była za wąska. Teraz już tutaj idzie droga. No ale kiedyś to było właśnie główna brama wjazdowa. Znaczy nie dokładnie tak wyglądała, inaczej wyglądała, bo to jest nowa. Ale była w tym miejscu dokładnie. No i koniec tej wycieczki. Świetnie było. No, Ten odcinek troszkę taki dłuższy był, ale to tylko dlatego, że była masa informacji i to masa, myślę, że ciekawych informacji. Jeśli kogoś to interesuje i ciekawie, to już w ogóle dla niego było to bardzo ciekawe. No, ja myślę, że to jest naprawdę fajny odcinek dla kogoś, kto bardziej lubi właśnie jakieś historie, zabytki, zwiedzanie, trochę więcej takiej merytoryki niż lifestyle'u. Tak jest. No, także dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy na jeszcze jeden odcinek z Iranu. Będzie już na pewno bardzo, bardzo ciekawy. A potem będziecie oglądać rozstajemy się. Piotrka płaczącego codziennie. Zapłakanego, osmarkanego tutaj. Tak będzie. No. Dobra, ale będziecie oglądali, jak leży sobie na basenie, na plaży, je sobie pyszne tajskie jedzenie i tak dalej, ale to na jej Instagramie, także zapraszamy na nasze Instagramy od razu. No. I pamiętajcie, że subskrybować kanał Podróży Weronika. Pozdro!